poprzednim odcinku pokazaliśmy skutki potężnej wichury w Hiszpanii, która dała się we znaki nie tylko nam, ale całej okolicy. Zabrałem się za remont pokoju dla gości. Nie obyło się bez przygód, ponieważ podczas prac przewierciłem kabel w suficie, przez co część zaplanowanych działań musiała poczekać na naprawę szkód. Mimo to udało się nałożyć tynk na ściany i wreszcie zamontować długo oczekiwane oświetlenie w kuchni. A teraz zapraszam Was na 48 odcinek. Od dawna zamierzałem się wziąć za jedną rzecz i to jest właśnie rozebranie tego gówna tutaj, który jest, żeby móc parkować auto obok domu. Także teraz zabiorę się za to. Prace w ogrodzie trwają. Dzisiaj jest strasznie ciepło, jest około 23 stopni, także zazdroszczę sam sobie. Inside
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku 48, w którym będziemy dekorować ten pokój, który zaczęliśmy w 47 odcinku. Jak wiecie, mamy już położony tynk na ścianach, okno jest jeszcze nie pomalowane, ale w związku z tym, że muszę przenieść kilka rzeczy tutaj, muszę też uruchomić biurko. Na nim będę pracował na pracy zdalnej przez jakiś czas, więc muszę go zrobić. To jest biurko, które już znacie z poprzednich odcinków. Nie podobają mi się nogi w nim, on jest bardzo solidny, bardzo ciężki, cały z drewna. Te nogi również są z drewna, w sensie jest sklejka drewniana taka gruba, która została skręcona w kwadrat, takie kolumny, i te kolumny zostały owinięte jeszcze ratanem. Szkoda, że jeszcze nie ozdobione złotem i diamentami. Bardzo dużo się dzieje w tych nogach i przez to ten mebel wygląda mało zgrabnie. Dlatego ja zmienię mu nogi. Nóg miały przyjść w piątek, czyli przed emisją poprzedniego odcinka, ale oczywiście nie przyszły. To będą takie nogi, proste nogi do biurka. Tak będą sobie one stały, więc no cóż, zabieramy się za demontaż tych nóg starych. Zrobię to na kocu, który tutaj mam przygotowany, żeby się blat nie porysował, i wkręcę nowe nogi. Nie będzie to jakiś rocket science, ani jakaś praca, która wymaga strasznie dużo ode mnie wysiłku. Tym oto sposobem uzyskałem 2 stojaki na kwiaty na przykład. Albo jakieś stoliki na zewnątrz na postawienie kawy, na przykład obok fotela. No zobaczymy. W każdym razie na pewno je zostawię, nie wyrzucam, bo są bardzo solidne. Halo? Producent tych oto nóżek bardzo podszedł zabawnie do tematu, bo dał takie króciutkie, takimi śrubeczkami, to raczej sobie ich nie przykręcę, dlatego ja zdobyłem trochę dłuższe i po 2 dłuższe dam, albo po 1 dłuższej, żeby to było stabilniejsze. Ale miło, że w zestawie w ogóle były jakieś śrubki, tak? Także... Druga noga jest nieco uszkodzona, ale postaram się ją wyprostować, jak już będzie kręcana. W ten sposób. No dobra, ja już wiem, jak wyszło. Jesteście gotowi? To proszę bardzo. I've been waiting for this, yeah. It's been up on my mind. Oh, it's hard to resist. Feeling like one of a kind. Oh, now the hard time's over. And for a moment, I won't look back now. Yeah, and it's moving closer. I can feel it coming. Oh, now it's my time now. Oh, now when I look back, it's like it's another game that I'm playing now. 'Cause it's finally here, finally, finally here, yeah, here. Oh, 'cause it's finally.
ganas de qué, averiguando qué hacer por la noche. Entonces entras en mi cuarto para ver. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, kto wrócił z podróży. Tak jak widzieliście wcześniej, Juan był w Argentynie, pozwiedzał bardzo fajne rzeczy. Tak. Tak. Ale już wrócił do rzeczywistości i necesitas trabajo aquí. Bonito. Dobrze, jesteśmy w ogrodzie. Jak wiecie, trochę wiatru tutaj nam napsuł i powoli już ogarniamy ogród, bo zaczyna się robić bardzo ciepło. Dziś w planach El plan es la fachada. Fachada. Fachada jest planem naszym i chodzi konkretnie o to. Ponieważ bardzo nas denerwuje, to znaczy mnie, że poprzedni właściciele jak robili, zobaczcie, kapę na budynku, to zrobili ją w ten sposób, czyli zostawili taki narożnik bez tej kapy. I ja wiem, że cały dom wygląda jeszcze nieciekawie i tak dalej, ale może wyglądać nieciekawie, ale estetycznie i czysto. Więc no taka asymetria zdecydowanie się rzuca w oczy i trzeba to naprawić. Mamy konstrukcję, zbudowaliśmy konstrukcję z metalu, żeby nam się wygodnie robiło tą pracę. W pierwszej kolejności umyjemy fasadę w tym miejscu, gdzie ma być tynk i jeszcze zajmiemy się tą dziurką tam. Teraz wam pokażę. O, tu. Nad oknem, jak widzicie, widać cegły, znaczy nad oknem, nad tymi obrzydliwymi luksferami, których nienawidzę, no ale niestety muszą być, póki jeszcze nie są wymienione okna, więc tą część z cegłą chcemy zakryć i też położyć tam oczywiście tynk. Teraz będziemy zatykać dziury. Znalazłem taki specyfik w Leroy, który pozwala związać w 5 minut. Bardzo szybki jakiś. Nie znałem go wcześniej. Minuta. Te dziury powstały na skutek prac Roberta i Gosi, których również pozdrawiam. Zatykamy dziurska. Bueno, y ahora mientras que Tomás termina de poner la masa, yo voy a continuar, voy a preparar la capa para poner en toda la fachada, ¿vale? Así que, go! Hola. Hola chicas y chicos. ¿Qué pasa? My Spanish is not so good like Juan, pero yo put the capa on the muro.
dwa sposoby nakładania siatki, tak widziałem. Jeden sposób to jest taki, że najpierw nakładamy kapę, potem przyklejamy do tego siatkę i jeszcze jedną kapę, czyli tą masę. I podobno ten sposób sprawia, że siatka się słabiej trzyma i lepszym sposobem jest właśnie jak teraz robię, o tutaj, że siatka jest sucha i tynkiem przyklejasz ją do oczyszczonej powierzchni oczywiście i podobno lepiej się trzyma ta siatka. Skończyłem, jeszcze tylko gąbkowanie. Dobrze, tak jak obiecałem, tutaj jeszcze chcę to zakleić i skończyć już etap tynkowania na ten moment. Więc odmierzam sobie, ucinam styropian, przyklejam i tynkuję. Nad oknem została zaklejona pierwsza warstwa tynku. Czekamy trochę aż przeschnie, potem dam siateczkę, znowu warstwę tynku i będzie bardzo ładnie wyglądać ten kącik. Potem jeszcze tylko uzupełnię między luksferami fugę, bo nie ma i są dziury, brzydko wyglądają i oczywiście je obczyszczę, no żeby wszystko miało taki ładniejszy efekt wizualny. Teraz w międzyczasie zabieram się za gąbkowanie tynku, który już nałożyłem wcześniej. Skończone, moi drodzy. Jutro jak wyjdzie słońce, to pokażę Wam jak wyszło. Także do zobaczenia jutro.